We Frankfurcie. Przed nami 12 godzin podróży. Trzymajcie kciuki, żeby nam to fajnie zleciało. Żeby nam się nie nudziło za bardzo. Samolot jest nawet ok, więc myślę, że warunki nie są złe. Są Poduszki, kocyki, także nie będzie zimno, można się przykryć, położyć i zasnąć. Będą ciepłe i zimne posiłki, więc na pewno damy sobie radę. Do usłyszenia i zobaczenia w Meksyku. No, jesteśmy w Meksyku. Na metrze. Udało się. Musieliśmy się zaopatrzyć w takie karty. Mamy już swoje karty, kupiliśmy je. Od razu trzeba było je doładować, żeby móc wsiąść do metra. Tak więc już mamy karty doładowane. Trochę jestem padnięta. No, ja jestem bardzo podnięty. Nie wiem, co się dzieje, bo jest w Polsce teraz 3:04, a u nas 20. W nocy 3:04, nie? A tutaj tak. 20, więc no nie śpimy już od x godzin, a jesteśmy już w podróży jakieś 20 godzin, więc chyba dzisiaj dojedziemy do hostelu, odpoczynek i jutro wyjdziemy zobaczyć, jaki jest Meksyk. Dojechaliśmy już do centrum, idziemy, mamy dosłownie 5 minut spacerkiem, także chyba znajdziemy bez problemu ten nasz pierwszy nocleg, w którym będziemy 3 noce. Jutro nagramy Wam więcej, jak się zregenerujemy, wyśpimy, o ile, mam nadzieję, zaśniemy normalnie. Z przemęczenia to różnie bywa. Także do zobaczenia. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. My już po drugim śniadanku, mega dobre były te churriosy, no po prostu tak się najadłam, a tak się zasłodziłam. Do tego jeszcze wzięliśmy sobie czekoladę do picia i 2 espresso, no te espresso nas trochę... Tak, obudziło tak po tej podróży całej. No i pierwsza kawa w sumie w Meksyku, tak. Mega tanio wyszło, bo za właśnie dwie espresso, 3 te churriosy, Tak. jedna czekolada zapłaciliśmy 110 pesos. To jest jakieś, nie wiem, 22 tak. zł, no więc No. uważam, że cena naprawdę super. I kelner był mega miły, co prawda no nikt tam nie rozmawiał po angielsku, więc trzeba było jakoś się dogadać, menu też było po hiszpańsku, ale daliśmy jakoś radę, kelner się bardzo starał, fajny, naprawdę fajny, taki starszy pan, więc wyszliśmy zadowoleni. Tak, bo ogólnie 10 pesos to jest 2 zł, wszystko Mniej dzielimy, więcej, tak mniej więcej, no, przeliczyli. także wszystko dzielimy na 5, także nawet łatwo to policzyć. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Sprawdzaliśmy przed przylotem do Meksyku w ogóle pogody. Czytaliśmy na wielu forach, że jest teraz pora deszczowa w Meksyku. No jesteśmy w Mexico City, rano było tak chłodno, z 15 stopni. Natomiast teraz no, wychodzimy, jest godzina 10 rano, idziemy pozwiedzać miasto. Jest tak ze 20 stopni, więc całkiem przyjemnie, ale nie na tyle, żeby wychodzić na krótko albo bez katan, bez jakichś bluz, więc Tak, jesteśmy... mamy klapki w sumie na stopach, także dosyć jest ciepło, nie jest tak jak w Polsce, czasami 16-17 stopni, ale jest tak nieprzyjemnie, także widać, że ta temperatura będzie wzrastała. A w Cancun, tam gdzie będziemy za kilka dni, jest dzisiaj chyba 32 stopnie, także znaczna różnica temperatur. No, a teraz idziemy zobaczyć 2 dzielnice, La Conduda chyba i Roma. Dodatkowo mamy jeszcze dzisiaj parę misji do załatwienia. Najpierw musimy znaleźć adapter do kontaktu, ponieważ wzięliśmy co prawda ze sobą taki niby uniwersalny, który powinien pasować na całym świecie, ale no niestety do tych kontaktów tutaj nie działa. Oraz musimy kupić karty do telefonu z internetem, no bo jak wiadomo już jesteśmy poza Unią, więc te połączenia i internet nie są tanie. Taksówka, ktoś sobie zamówił płatki śniadaniowe.
Zielone pomarańcze, ale słodkie jak... Mają ten pojemnik, ten kubek ma chyba litr pojemności, więc szok. Ile on kosztował? 40 pesos, czyli jakieś, no nie wiem, tak powiedzmy 7 zł. 7 zł za 0,7, nie, litr chyba. Za litr, Litr soku no. świeżo wyciskanego. Pierwsze tacos próbujemy. Nie mogę się doczekać. Mamy też kolę w razie czego, żeby przepaliło jakieś bakterie. Teraz tego spróbuję. Bardzo dobre, próbujemy właśnie te sosy. Ich słynne, czy są takie ostre, czy nie. To nie jest guacamole, Coś ale mega, też nie... mega ostrego. Raczej takie no... Zobaczymy teraz te czerwone właśnie. Tak. Sprawdzamy. Dałem taką kropeczkę dosłownie. Sztos. Naprawdę sztos. Nie wiem, co to za mięso, bo wzięliśmy sobie mix, ale jest petarda. Kuba ledwo widzi, ledwo. No, powiem wam, że tego wlałem. Trzeciego, mówię, a ten zielony jeden taki słabiutki. Może to guacamole. Czerwony też tak kropeczkę dałem, spoko. I to tego trzeciego polałem tyle, że teraz ciężko. Pali, ale jakoś damy radę. Ola! Hola, seniorita. Słuchajcie kochani, no właśnie zmierzamy do centrum, wyszliśmy po 2 śniadaniach, idziemy zwiedzać, ciąg dalszy. Wczoraj zrobiliśmy, ile Kuba? 22 km chyba, 33 tysiące kroków. Tak pokazał iPhone na aplikacji, no wiadomo, że trzeba brać to na poprawkę, no ale naprawdę koło 20 km 20 musieliśmy zrobić, bo że naprawdę Dużo chodziliśmy zobaczyliśmy. mega dużo. Tak, i dzisiaj, plan na dzisiaj jest taki, że teraz idziemy na plac, widzimy przed sobą jakąś manifestację, to jest ogromny plac w Meksyku, największy, jest ogromna flaga, to zobaczycie zaraz, nagramy wam to. Są tam manifestacje, prawdopodobnie Meksykanie chcą obalić obecny rząd. Co ciekawe, ci Meksykanie śpią w namiotach na tym placu. Wczoraj byliśmy około 20, no to tak naprawdę widzieliśmy, że oni się szykowali jakby do snu. Pójdziemy na tacosy polecane z serialu, tak, który znaleźliśmy na Netflixie. Tam polecają taką budkę z tacosami, podobno super. Niedaleko już jesteśmy tego miejsca, gdzie będą szamani odprawiać takie rytuały, gdzie odpędzają jakby złe Złą duchy, energię złą też, energię, tak. także zobaczymy jak to wygląda, bo widzieliśmy na YouTubie, gdzieś na innych vlogach. Przekonamy się sami jak to Może wszystko. nawet i spróbujemy. Doszliśmy w końcu na miejsce. Do Los Cocojos, czyli tutaj, gdzie mówiliśmy wam dzisiaj rano, że znaleźliśmy tą miejscówkę na Netflixie, czyli w serialu Kroniki Taco. No, mamy nadzieję, że będzie tak smacznie jak na Netflixie. Tak, ponoć jedna z najlepszych takich właśnie street foodów w Mexico City, no sprawdzimy. Zobaczymy jak wczorajsze w porównaniu z dzisiejszymi. Idziemy coś zamówić. Właśnie znajdujemy się przed wejściem do katedry Metropolitana. Przeczytaliśmy w internecie, że najpierw musieli wyburzyć piramidę Azteków, aby zbudować tą wielką katedrę. Z boku tej katedry jest pomnik Jana Pawła II. Na tych gazetach, które przed chwilą widzieliście na zdjęciu z gazetki, nie miało przykuwać wam uwagi zdjęcia tych gołych pań, tylko morderstwa. Tutaj jest zwiększona przestępczość i oni chcąc pokazać ludziom, że takie rzeczy się dzieją, to umieszczają w gazetach, w czasopismach, gdzieś artykułach na internecie po prostu zdjęcia z takich przypadków. Nie tak jak w Polsce wszystko się bluruje i nic nie widać praktycznie, to tutaj
chyba tylko twarzy nie widać, a tak to jest krew, wszystko i tak po prostu na ulicy idziemy i taka gazeta nam umila dzień, także taka ciekawostka. Chcieliśmy powiedzieć parę słów na temat hostelu, w którym się zatrzymaliśmy w Mexico City. Zostaliśmy tutaj na 3 noce. Hostel mieści się w samym centrum, niedaleko katedry Metropolitana. Dosłownie do tej katedry mamy 100 metrów, więc w ogóle ekstra. 3 noce wyniosły nas 220 zł ze śniadaniami. Co prawda śniadanka to po prostu takie sandwicze, do tego soczek oraz batonik owocowy. Natomiast no miło, że w ogóle są, tak? Pokoje są fajne, są strefy wspólne, jest super kuchnia, jest wszystko w takim stylu meksykańskim. W Meksyku jesteśmy 3 tygodnie. Zaraz zobaczycie krótką zajawkę, co będzie w drugim odcinku z Mexico City. Całość nagrywamy telefonami komórkowymi, jeszcze będzie dron później, ponieważ nie brałem większego sprzętu do Meksyku. Także zapraszamy na kolejne odcinki i do zobaczenia. Będzie się działo. Mira, hermanito, aquí te traemos esta lucecita. Skorpion. Ale chrupnął. Guantanamera, Shakira Guantanamera. Polonia.